Cześć kochani, znów się witamy. Janusz Dąbrowski, kanał Walwy Zdrowia, kanał poświęcony wszelkim metodom, sposobom dbania o własne zdrowie, o własną sprawność. Do tego najpierw potrzebna jest wiedza, po to wiedza, żeby zmieniać swoją świadomość. Akurat wielu z Was wie już, że od ponad 25 lat, znaczy od końcówki lat 90. ubiegłego stulecia zajmuję się profilaktyką zdrowia. To jest moja pasja. Zostałem kiedyś wprowadzony do takiego programu zdrowia, który bazował na suplementacji bardzo wysokiej jakości, suplementy diety wieloskładnikowe, terapie polami magnetycznymi, czyli wyrównywanie braków, czyli po prostu suplementacja polami magnetycznymi, picie czystej wody, czyli takie trzy podstawowe filary, które warunkują nasze po prostu zdrowie, nasze funkcjonowanie, bo wiemy, że jeść mamy, musimy jeść po to, żeby odbudowywać powiedzmy energię i tak dalej, żeby był metabolizm prawidłowy i tak dalej. Dzisiaj już faktycznie tylko jemy, a nie odżywiamy się. Y, Temat rzeka, wielokrotnie o tym mówimy, ale też trzeba pamiętać, że jesteśmy zanurzeni w oceanie pola magnetycznego Ziemi i tych pól elektromagnetycznych, które my jako ludzie żeśmy wytworzyli. Temat jest ciągle nieznany, ciągle po prostu dla nas jest terra incognita, Ziemia po prostu nieznana, obszar kompletnie nieznany. Ja się też tym zajmuję. Myślę, że mam solidną wiedzę na ten temat. Cztery książki na ten temat akurat napisane. Studiowałem bardzo długo ten temat. Szkoliłem się między innymi u niemieckich specjalistów, u rosyjskich specjalistów i tak dalej. Ciągle poszukiwałem wiedzy. Dalej, temat woda. Też medium nieznane. To woda, no woda jest w kranie, tak? Do czego służy woda? Do picia, do mycia, do żeglugi i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest niesamowite medium. Zresztą cała playlista na temat wody tutaj jest i tak dalej. O czym dzisiaj? Dzisiaj powiemy sobie o pokarmie roślinnym. Jaką rolę spełnia? Oczywiście nie powiemy wszystkiego, bo nie da się tego wszystkiego omówić, ale zwrócimy uwagę na energetykę pożywienia roślinnego. Będziemy mówić między innymi o tym, żeby zjadać rośliny i dlaczego rośliny, a nie coś innego, na przykład samo mięso, jaka jest biowitalność tego takiego pokarmu, ale oczywiście tutaj ja z góry wiem, że możemy się wszyscy natknąć na opozycję bardzo twardą, typu na przykład, ale Eskimosi nie są w stanie wyprodukować rzodkiewki, marchewki. Zgadza się. Są ludy, które po prostu zupełnie inaczej żyją, które się przystosowywały do swoich warunków bytowania przez tysiące lat. To jest zupełnie zrozumiałe, a więc wykształciły pewne mechanizmy innego odżywiania. Ale my mówimy o przeciętnych Europejczykach, począwszy od Szwedów żyjących na północy, którzy też mają swoje problemy, bo mają mało światła, począwszy przechodząc do Europejczyków środkowoeuropejskich, czyli na przykład Słowianie, Niemcy i tak dalej. Później schodzimy w dół, mamy dietę śródziemnomorską, oliwki, frutti di mare, owoce morza. Schodzimy na Afrykę na przykład, co tam ludzie jedzą, czym się odżywiają i tak dalej, ale tak prawdę mówiąc, to mięso branie, mięso jedzenie to jest przede wszystkim charakterystyczne dla tak zwanego Zachodu, czyli tej zachodniej cywilizacji i tylko tyle. No ale Indianie północnoamerykańscy też polowali na bizony i jedli mięso. Tak, tylko że Indianie ci często głodowali. Jeżeli jedli mięso, to jednocześnie się dużo ruszali i tak dalej. I dzisiaj są pewne, słuchajcie, takie teorie, na przykład diety paleo, że ale w okresie paleolitu to człowiek paleolityczny jadł mięcho i tak dalej. No dobrze, jadł mięso, ale jedynie wtedy, kiedy udało się
szczepowi, plemieniu upolować na przykład mamuta, tapira, nie wiem, jakieś ówczesne zwierzę. Więc na przykład przez kilka dni mogli się obżerać, a później czasami też długo znowu głodowali. I wyobraźmy sobie, jak mogło być. Jest jakiś szczep, mieszkają w jakichś może szałasach, w jakichś pieczarach, budzą się rano wtedy, kiedy promienie słoneczne przez powieki daje sygnał do szyszynki zmniejszyć produkcję melatoniny, hormonu snu, więc budzimy się. No i dobrze, zanim coś zjemy, no to najpierw ci ludzie się muszą wstać, rozruszać się, nachodzić i tak dalej. Ale kiedy mają jeść? W promieniu kilkuset metrów od tego miejsca, gdzie żyją, wszystko jest wytłuczone. Żadnej zwierzyny tam nie ma. Oni jeszcze nie mieli zwierząt hodowlanych. Jakieś bulwy, jakieś korzonki, wszystko to jest wyjedzone. Są małe dzieci, które jak coś znajdzie, pędraczka jakiegoś robala wrzuci do ust i sprawa załatwiona. Więc żeby zjeść, to najpierw musieli się wybrać całym takim szczepem, plemieniem na dłuższą wyprawę. A więc kobiety, dzieci gdzieś tam do piersi, do jakiegoś koszyczka, mężczyźni za oszczepy, za jakieś łuki, dzidy i tak dalej, dobrze. Kilkanaście może kilometrów, najpierw się nachodzili. Gdzieś tam coś upolowali po drodze, może gdzieś coś skubnęli, po drodze przejedli, jakiś owoc. W końcu upolowali tego mitycznego tapira, czy też, ja mówię o Ameryce Południowej chociażby, albo jakiegoś jelenia, czy jakiegoś innego zwierzaka. Znowu trzeba było go zaciągnąć do miejsca, gdzie mieszkali. Tam dopiero piekli, nie wiem czy gotowali, pewnie piekli i obżerali się. A może suszyli to mięso, tak jak Indianie, że nie zjadali tego wszystkiego, tylko robili sobie jakiś zapas. A później znowu był okres głodu. I teraz zauważmy, że takie przeniesienie diety paleo z jednym tylko elementem, bo ludzie wtedy jedli mięso. To jest bezsensowne totalnie. Bo czy ludzie paleo mieli lodówki? Nie mieli. Nie było tak, że tylko wstał i od razu otwierał drzwi lodówki i tam miał mięso na śniadanie, na obiad i na kolację. Nie. Były okresy głodu. Kilkudniowe, kilkutygodniowe, jakieś resztki musieli dojadać. Szukali roślinek i tak dalej, i tak dalej. A więc mówię, ślepe przenoszenie jakichś wyobrażeń naszych na dzisiejsze współczesne czasy to jest jakaś bzdura po prostu wielokrotna. A więc my tutaj też w tym temacie, powiedzmy, spróbujemy sobie coś uśrednić. Mamy na myśli miejsce, w którym my żyjemy. W naszym przypadku, w przypadku Polaków otaczających innych narodowości nas, żyjemy po prostu w środkowej Europie. I powinniśmy zjadać przede wszystkim rośliny. Jesteśmy ludźmi, w odróżnieniu od mięsożerców, mamy jako ludzie przewód pokarmowy długości około 6-8 metrów. Jelito cienkie, oczywiście buźka, przełyk, żołądek, z żołądka dwunastnica, czyli początek jelita cienkiego, jelito cienkie, jelito grube, odbyt i tak dalej, i tak dalej. I ta powierzchnia jelita to jest ponad 200 metrów kwadratowych. Gdyby rozprasować te wszystkie kosmyki jelitowe, które tam są, te załomki i tak dalej, 200 metrów, to tam jest to tak potężna powierzchnia, że do tej powierzchni w wielu miejscach może się coś przykleić, przyczepić. To trzeba czyścić na bieżąco przy okazji. Dziwne, tak? Ale tak jest. Między innymi tym czyszczeniem kosmków jelitowych to są takie drobne paluszki, wyrostki. Na 1 mm² jest około 30-40 kosmków jelitowych i te dobre bakterie dwudzielne, probiotyczne, oczyszczają te kosmki jelitowe z jakichś tam śluzu, brudu, zanieczyszczeń, które mogą powodować stany zapalne, po to, żeby te kosmki jelitowe poprzez swoje otworki zaczęły zasysać, wchłaniać, przyswajać składniki pokarmowe, bardzo drobne.
te składniki pokarmowe, białka, są pocięte najpierw na krótkie łańcuchy, na aminokwasy w żołądku, ale później dalsze trawienie odbywa się już poprzez dwunastnicę, a więc w żołądku poprzez bardzo silny kwas solny, którego zadaniem jest pocięcie długich łańcuchów białkowych, czyli mięsa, ewentualnie białek roślinnych, na krótkie odcinki, na aminokwasy, a dopiero ta potwornie kwaśna papka wędruje do dwunastnicy, do której trzustka dostarcza silnie zasadowe enzymy i przy pomocy tych silnie zasadowych enzymów następuje dalsze trawienie. Jeżeli trzustka nie będzie w stanie wyprodukować enzymów o właściwym składzie, bo zabraknie trzustce minerałów z pokarmu, to te enzymy nie będą miały właściwego składu, właściwego poziomu alkaliczności, czyli właściwego pH, i dojdzie do niestrawności, permanentnej niestrawności, czyli tak zwanej dyspepsji. A jeżeli to będzie niestrawność, to organizm, kosmy tiroidowe nie wchłoną tego pokarmu, bo cząstki będą zbyt wielkie, będą przy okazji traktowane jako jakieś ciała obce i dochodzi na przykład do chorób autoimmunologicznych. A więc zobaczcie, kochani, to jest cały konglomerat. I teraz pytanie, to ojejku, to ja muszę się zastanawiać, ile tam tego czegoś dołożyć. Nie, my mamy normalnie się odżywiać, odżywiać się pokarmem, a nie chemią, a nie konserwantami, barwnikami, polepszaczami, spulchniaczami, mikronanoplastikiem i tak dalej, i tak dalej. Zachwianą mamy równowagę totalnie. Zatrucie. I to zatrucie prowadzi do powstawania kwasicy metabolicznej niskiego stopnia. Brakuje nam minerałów, wodorowęglanów, czyli kwaśnych węglanów inaczej. Brakuje nam cytrynianów, wielu pierwiastków zasadowych, sodu, magnezu, potasu, wapnia, miedzi i tak dalej, i tak dalej. Na przykład glukonianu miedzi, który wpływa kapitalnie na cerę. No i jest klops. Nie trawimy, nie odżywiamy się, nie wchłaniamy i jest problem. I tu jest bardzo ważna jeszcze jedna rzecz. W jakiej postaci mamy spożywać pokarm? Czym on się powinien charakteryzować? Niezależnie od kalorii, od takich, a w ogóle kalorie to jest bzdura jedna wielka i tyle. Ktoś ukuł teorię, że jedzenie powinno być albo wysokokaloryczne, albo mało kaloryczne, bo kalorie to jest podstawowa rzecz. To powinniśmy jeść na przykład łyżkami cukier lub pić wódkę, bo to są substancje wysokokaloryczne. A gdzie cała reszta? A gdzie jest błonnik? Gdzie kwasy tłuszczowe omega-3? Gdzie są witaminy? Gdzie są minerały w odpowiedniej postaci, w odpowiednich połączeniach? Gdzie jest pokarm dla naszych bakterii, których mamy w organizmie kilka kilogramów? Około 2 kilogramów, a czasami więcej. Tych dobrych bakterii przede wszystkim. Kochani, a więc zaraz zaczniemy sobie, powiemy coś na ten temat więcej. Natomiast teraz chciałbym jeszcze informację. Myślę, że w wielu audycjach, które będę po prostu robił, będę o tym mówił, żebyście mieli świadomość. Wiecie doskonale, że w moim sklepie, czyli www.januszdabrowski.pl, są moje książki, tam między innymi właśnie ta książka czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu, przede wszystkim zakwaszenie, ale pytacie często, ja to mówię, będę powtarzał, skąd wziąć paseczki do pomiaru pH? Więc są paseczki i jeżeli zamówicie ewentualnie tę książkę razem z paskami w takim układzie, takie combo, to będzie to taniej niż nawet gdybyście oddzielnie kupowali to. A więc jest możliwość, te paseczki, już mówiłem wielokrotnie, wewnątrz są paski, one są szersze zazwyczaj, bo ja tutaj, to jest na mój użytek, po prostu przeciąłem je wzdłuż na pół, na dłużej wystarczy połówkę takiego paseczka, 1/3 zwilżyć porannym moczem, środkowy strumień i porównujemy kolorek, wówczas patrzymy,
jakie tu będzie pH, każdej barwie odpowiada odpowiednie pH i tak dalej, i tak dalej. I sprawa załatwiona. To tylko tyle. Więc zapraszam do mojego sklepu oczywiście. Natomiast teraz zobaczcie, chodzi o pokarm, o żywność, o to, co nas posila. I teraz, kochani, zaraz momencik, bo tutaj muszę kursorka sobie ustawić. Na początek przeczytam wam fragment jednej z moich książek. Zaraz może chwileczkę. Zanim, o właśnie, tu jest ta książka. Naturalne składniki suplementów diety. I tam jest taki rozdział, już udostępnię ekran. Energetyka pokarmów roślinnych. Więc chcę zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. A więc posłuchajcie, nie tylko witaminy, minerały, czy wartość energetyczna pokarmu wyrażona w kaloriach mają znaczenie dla organizmu, ale także jego biowitalność, esencja życia, siła życiowa, inaczej vis vitalis z łaciny, jaką powinny zawierać. O odżywieniu i naenergetyzowaniu człowieka nie decydują więc wyłącznie typowe kalorie, lecz energia, jaką daje nam natura, a którą starożytni Grecy nazywali pneuma, Egipcjanie sa lub gallama, Izraelici ruach, w Chinach zwana chi, w Japonii ki, w Tybecie tumo, a w Indii praną. Ma ona zdolność ogrzewania, stanowi źródło wszelkiego ruchu, chroni ciało i podtrzymuje czynności układów i narządów, płynąc poprzez kanały energetyczne w organizmie. Są takie kanały, oczywiste. I tutaj, słuchajcie, żyjący przed wiekami wielcy lekarze starożytności, Hipokrates, Avicenna, Alkindi, Dioskurydes, Paracelsus i wielu innych, niektórzy już, tak jak Paracelsus, to średniowiecze, leczyli żywnością, klasyfikując pokarm w zależności od posiadanych przez nią rodzajów energii. Według Hipokratesa pożywienie można podzielić na powodujące w organizmie gorąco, pokarmy rozgrzewające, ochładzające i wywołujące zimno. Wychładzające. Jego zalecenie brzmiało: niech pożywienie będzie dla ciebie lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem. I tak na marginesie, dzisiaj ja czytam artykuł w Onecie o tym, jak karmią w szpitalach. Tam wypowiadają się ludzie, mówią też oczywiście, że to jeszcze zależy od szpitala, ale w gruncie rzeczy słuchajcie, widziałem te porcje, moi znajomi przysyłali mi niejednokrotnie zdjęcia, kawałek, kosteczka margaryny, kromka lub dwie kromki chleba, mortadela, pół małego pomidorka i to jest po prostu posiłek. I nawet niedostosowany do schorzenia ten posiłek jest. Zupa mleczna dla nowotworowców na przykład. Ale albo jakiś dżem, jakieś smarowidła na chleb z margaryną dla człowieka, który choruje na nowotwór albo na schorzenia jelita. No po prostu pusty śmiech ogarnia. To co to w ogóle jest? To trzymanie się zasad Hipokratesa? No ale już mniejsza z tym. Więc podobne podejście do zagadnienia odżywiania i leczenia mają kuchnie i medycyny Dalekiego Wschodu. W 1945 roku wielki fizyk Erwin Schrödinger napisał, że w żywieniu chodzi przede wszystkim o przekazanie organizmom energetycznego porządku ze środowiska. Dlatego pożywienie, które wchłaniamy, powinno być dostrojone do naszego organizmu, kompatybilne energetycznie. Żywe komórki emitują promieniowanie nazwane przez niemieckiego biofizyka profesora Fritza Alberta Poppa biofotonami, czyli są radiowitalne. To jest akurat określenie francuskiego inżyniera André Simonetona. André Simoneton. Długość fal promieniowania komórek ludzi i zwierząt wyższych wynosi około 6500 angstremów. I teraz pytanie, a co to jest angstrem? Otóż angstrem to jest 1/10 nanometra. Nanometr to jest 1 miliardowa część metra.
Czyli 1 nanometr to jest 1 milionowa milimetra. Powtórzę, bo tu nie jest napisane. 1 nanometr to jest 1 miliardowa część metra, albo inaczej 1 milionowa część milimetra. A angstrem to jest 1/10 nanometra. Sama nazwa pochodzi od szwedzkiego naukowca żyjącego w XIX wieku, Andersa Jonasa Angstrema, który akurat zapoczątkował tę jednostkę w 1868 roku, nazwał to Angstremem od własnego nazwiska. To jest szwedzki fizyk, astronom, taki powiedziałbym mm, pionier astrofizyki i również spektrografii, ale to już mniejsza z tym. A więc poziom tej energii może ulegać zmianom w zależności od rodzaju spożywanego pokarmu. Przemysłowo przetworzona żywność ma bardzo niski poziom energii biowitalnej, dlatego będzie obniżać potencjał energetyczny organizmu. Mamy tu na myśli sosy, majonezy, zupy, mrożonki, te zupy, wiecie, o których ja mówiłem w jednej z audycji, te suche zupki, te wiecie, jakieś tam, no, te chińskie tak zwane zupki, przecież to jest dziadostwo z przeproszeniem. Mrożonki, słodycze, rafinowane oleje i tłuszcze, konserwy, chipsy, wódki, likiery, przetwory mięsne, białe pieczywo, fermentowane sery, wędliny, gotowane mięso, herbata, kawa, dżemy. One emitują promieniowanie o długości fal około 3000 angstremów. A teraz jeszcze raz powtarzam, długość fal promieniowania komórek ludzi i zwierząt wyższych wynosi około 6500 angstremów. 6500 angstremów. Tu mamy 3000. Więc jak niekompatybilne jest to jedzenie w stosunku do tego, co my potrzebujemy. Powstałe niedobory energetyczne wywołują w ciele ogólny dyskomfort objawiający się sennością, znużeniem, uczuciem ciężkości w brzuchu, brakiem chęci do działania, szybko nawracającym uczuciem głodu. Żywność ta, jedzenie, produkty do jedzenia niestety uzależnia. Dlatego po jakimś czasie będziemy odczuwać przymus jej spożywania. Na przykład to jest co z cukrem, to jest uzależnienie, jak alkoholizm. Surowe warzywa, owoce, zboża i orzechy zwykle emitują fale o długości około 9000 angstremów, dlatego będą zwiększały energetykę organizmu. Źródłem witalności surowych pokarmów roślinnych są tak zwane żywe makrocząsteczki o spiralnej, lewoskrętnej strukturze. Istnieje coś takiego, jeszcze Ludwik Pasteur mówił o tej strukturze lewoskrętnej. W jednej ze swoich książek też nadmieniam o tym. A więc to nie jest żadne foliarstwo, jakieś lewoskrętna witamina. Istnieje coś takiego. Przetwarzają one i wchłaniają promieniowanie kosmiczne. Ludzie i zwierzęta spożywając rośliny otrzymują zgromadzoną w nich energię w tak zwanym procesie fotoemisji. Największą biowitalność posiadają dziko rosnące rośliny. Wykazały to fotografie kirlianowskie oraz pomiary emisji poziomu biofotonów tych roślin. Surowy, a także krótko gotowany pokarm, takie blanszowanie pochodzenia roślinnego oraz najwyższej jakości suplementy diety umożliwiają wzrost potencjału energetycznego, czyli powiększają zasób swobodnej energii w organizmie. Podwyższa on wydolność psychofizyczną, zdolności twórcze, co sprzyja poprawie jakości życia. Organizm zrównoważony, mający duży poziom witalności, poradzi sobie bez problemu z promieniowaniem o niskich potencjałach, pod warunkiem, że spotkania z takimi niskimi potencjałami będą odbywały się rzadko. I na zakończenie tego mojego tekstu z książki jeszcze raz powtarzam naturalne składniki w suplementach diety. Nadmienię, że wysoka energetyka organizmu to podstawowy warunek udanego życia seksualnego. Och, jaki seks, Boże, a fuj, a jej, jakie to niedobre.
Słuchajcie, spotykałem się z takimi również dziwacznymi stanowiskami. Każdy z nas, kobiety, mężczyźni, taką mamy naturę przeseksualną. E, no być może niektórzy mogą się oburzyć. Nie, nie, jest seks. Nie, nie, absolutnie, jedynie pod kołderką i tak dalej. Nie wypada o tym mówić. No ja akurat łamię wszelkie zasady. Lubię seks, kocham seks. Jeżeli wy też, to jesteśmy na tym samym pulku, że tak powiem i tyle. Wiesz, to jest cudowna rzecz. Zbliżenie. To nie jest tylko zimna, głupia penetracja, że tak powiem. To jest przytulenie, to jest miłość, to jest spojrzenie, to jest dotyk, to są delikatne pocałunki, to są pieszczoty i tak dalej. Każdy z nas tego potrzebuje. Przytulenia zwłaszcza. I to pokazują zwierzęta, psy, koty, które łaszczą się. Wsuwa mi po prostu, przychodzi kot, on żąda po prostu tego, żeby go wygłaskać i sprawa załatwiona. Miauczy, patrzy mi prosto w oczy, tak samo pies. I on żąda, a ludzie boją się tego, boją się przytulenia, bo ktoś o mnie coś po prostu pomyśli. To jest dopiero głupie. Ale wracamy do tematu. Warto zadbać o odpowiednią dietę i odpowiednie łączenie pokarmów. Nasze libido słabnie, jeżeli spożywamy duże ilości ziemniaków, chleba, smażonych mięs, tłuszczu, alkoholu, a to prowadzi często do impotencji. Pomidory, ogórki, kalafiory, cebula, czosnek, selery, pory, kasza gryczana, jaglana, ryż najlepiej niełuskany, szpinak, sałata, aronia, winogrona, czarna porzeczka, czarne jagody oraz zioła i przyprawy, zwłaszcza powodujące przekrwienie narządów płciowych, na przykład chili, cynamon, imbir. To są najlepsze, kochani, afrodyzjaki. Zatrzymuję na razie udostępnienie. To był fragment jednej z moich książek. Jeszcze raz będę się reklamował. Naturalne składniki w suplementach diety. Tutaj słuchajcie, kochani, dlaczego ta książka w ogóle powstała? Bo kiedyś wkurzałem się, jak patrzyłem na różnego rodzaju słoiczki, te suplementy sprzedawane. Co to jest ta gotukola? No żeńszeń to mniej więcej znałem troszeczkę, ale nie wiedziałem. Nie wiedziałem, co to jest acemannan, glukomannan, składniki aloesu. Co to jest chondroityna, co to jest kolostrum. No więc teraz to wszystko tutaj naopisałem. Co prawda nie będzie za bardzo widać, ale tego jest sporo. I tutaj masa tego wszystkiego jest opisana. Poszczególne, jak i co, jakie mają właściwości, jak organizm wykorzystuje je do samouzdrawiania i tak dalej. Ale teraz jeszcze jest jeden bardzo ciekawy artykuł, kochani. Udostępniam znowu ekran i teraz tak, popatrzcie. Trafiłem na ciekawy artykuł, może nie ze wszystkim jeszcze się do końca zgadzam. Właśnie związki między dietą tą roślinną, a po prostu, z wielkością, potencjałem energetycznym. A więc tutaj będziecie mieli, bo to zamieszczę oryginał, link do tego oryginału w opisie i mamy translację. A więc związek między odżywianiem opartym na roślinach, a długotrwałą energią. Czy jesteś zmęczony spadkami energii polegając na kofeinie i cukrze dla ulotnych zastrzyków, które pozostawiają cię wyczerpanym? Bo tutaj autorka, mówiąc o kofeinie i cukrze, mówi o zastrzykach takich sztucznych z zewnątrz, egzogennych. Wypiję kawę, no to dobrze. W ciągu mniej więcej pół godziny mam wzrost energii, a później jest opad, więc co? Następna kawa, cukier, cukier krzepi, to wymyślił Melchior Wańkowicz jeszcze przed II wojną światową, hasełko w Polsce. Podobno otrzymał za to hasło 2000 złotych ówczesnych polskich. No to wyobraźcie sobie, że jak dobrze pamiętam, chyba pobory nauczyciela to przed wojną kształtowały się w granicach chyba 150 czy 200 złotych, ale nie jestem pewien. Co jeśli mógłbyś skorzystać z ciągłego, przepraszam bardzo, tutaj mi się troszeczkę przesunęło, dobrze. Co jeśli mógłbyś skorzystać z ciągłego, naturalnego źródła energii, które trwa cały dzień? Sekret może leżeć w mocy odżywiania opartego na roślinach.
Dieta bogata w pełnowartościowe produkty roślinne może być przełomem dla Twojego poziomu energii, zapewniając Ci stałą witalność, której potrzebujesz, aby się rozwijać. Zanurzmy się w nauce. Dlaczego odżywianie oparte na roślinach jest kluczem do odblokowania prawdziwego potencjału energetycznego Twojego ciała? Kolejka górska energii. Dlaczego konwencjonalne diety często zawodzą? Wiele konwencjonalnych diet bogatych w przetworzoną żywność, pamiętajmy, że słowo dieta z greckiego znaczy sposób odżywiania się. Jedynie. Bo one się kojarzy, a dieta to już muszę jakieś tam odchudzanie, jakieś inne historie, jakieś ograniczenia. Nie. To jest tylko sposób odżywiania się. Więc wiele konwencjonalnych diet, bogatych w przetworzoną żywność, produkty zwierzęce i rafinowane węglowodany może prowadzić do drastycznych wahań poziomu cukru we krwi. Powoduje to wzrost energii, po którym następują wyniszczające spadki. Przez to czuje się ospały i zmęczony. Tego typu pokarmy, czyli produkty do jedzenia, mogą również sprzyjać stanom zapalnym, sprzyjają stanom zapalnym, trzeba czytać, które prowadzą do zmęczenia. Ponadto diety bogate w tłuszcze nasycone mogą powodować insulinooporność, w której komórki stają się mniej zdolne do wchłaniania glukozy z krwi. Może to również prowadzić do zmęczenia. Zaleta roślinna. Stabilna energia, długotrwała witalność. Dieta roślinna z kolei opiera się na spożywaniu pełnowartościowych, nieprzetworzonych produktów roślinnych, które zapewniają równomierny dopływ energii, zapobiegając gwałtownym wzrostom i spadkom poziomu cukru we krwi, które towarzyszą wielu innym sposobom żywieniowym. A, i tak przy okazji, bo zdarza mi się, że ktoś mnie pyta, dobra, panie Januszu, a co pan takiego je? Więc ja zastanawiam się zaraz, jak to, co ja to ostatnio jadłem. Bardzo rzadko jem mięso. No, mam swoje tutaj ponad 70 lat, 71 lat, więc w pamięci komórkowej zostało jeszcze mięso, ale rzadko jem. Natomiast nieraz, powiedzmy, gotuję. Załóżmy, jeżeli jest lato, fasolka szparagowa plus kilka młodych ziemniaczków. Skrobię, owszem, ale do tego kalafior, do tego powiedzmy pomidor z cebulką, oczywiście wszystko przyprawione i to jest mój posiłek. Albo często kapusta kiszona, nie kwaszona, jeszcze ją posiekam drobno, plus cebulka, plus pieprz, plus olej, dobry olej, cebuleczka też drobno i ewentualnie kilka ziemniaków. A więc połączenie węglowodanów w postaci ziemniaków w mundurkach, czyli w skórce, to jest bardzo ważne, młodych ziemniaczków, z warzywkami jest bardzo dobre. Mięso, jeżeli zjadamy, to powinniśmy zjadać wyłącznie z warzywami, ale nie z chlebem, ale nie z makaronem, nie z kaszami, nie z ziemniakami. To jest najgorsze, co może być. Powiem, co dzisiaj jedliśmy z moją mamą na obiad. Upiekłem dwie ćwiarteczki kurczaka. Zjadamy. Mama po prostu lubi to, więc trudno dzielić dwie osoby w domu, więc trudno to podzielić jakoś inaczej. Do tego zrobiłem tarte buraczki z porem drobno posiekanym, trochę soku z cytryny, trochę pieprzu, trochę soli. Był ugotowany również seler starkowany, odrobina tylko soli do smaku. I to było potraktowane jako ten seler, jako ziemniak. Mama pyta, co takiego jest. Ja mówię, że to jest taka specjalna odmiana ziemniaka. Żartowałem sobie, później wyjaśniłem, że to jest po prostu seler. Plus buraczki. Okazało się to bardzo smaczne dla mamy. Można bez ziemniaka, bez ryżu, bez makaronu i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, dalej. Oto w jaki sposób odżywianie oparte na roślinach pomaga zapewnić stały dopływ energii. Produkty bogate w błonnik dla powolnego, równomiernego uwalniania energii. Przy okazji błonnik niestrawny dla nas jest pożywką dla bakterii, dobrych bakterii. Całe produkty roślinne, tak jak owoce,
warzywa, rośliny strączkowe pełne ziarna są pełne błonnika pokarmowego. I teraz uwaga, owoce zawierają fruktozę. Mamy dwa podstawowe rodzaje cukrów, glukoza i fruktoza. Do rozkładu, do przerabiania glukozy, oczywiście spłycam troszeczkę temat, jest potrzebna nam insulina i ona jest wytwarzana. Natomiast organizm nie wytwarza jakiejś specjalnej substancji w postaci fruktoinsuliny do rozkładania fruktozy. Ale jeżeli zjadamy owoce z pełnym dobrodziejstwem inwentarza, z minerałami, z witaminami, z błonnikiem, to ta fruktoza nam nie zaszkodzi. Natomiast jeżeli dzieciom i nam sobie serwujemy soki, do których dodaje się fruktozę w celu słodzenia, bo kto zabroni dodawać? To jest bardzo słodkie, nie ma tam błonnika, nie ma tam prawie minerałów, witamin. Dlaczego? Dlatego, że w procesie pasteryzacji, przygotowywania po prostu pod wpływem wysokich temperatur rozkozieścina zmienia swoją postać chemiczną i jest klops. I od tej fruktozy tyjemy przede wszystkim. To jest dopiero trucizna. Błonnik spowalnia wchłanianie cukru do krwiobiegu, zapobiegając gwałtownym skokom i spadkom. Powoduje to stałe uwalnianie energii, dzięki czemu czuje się pełen energii przez wiele godzin. I jeszcze a propos błonnika. Ci, którzy jakoś źle pojmują dietę keto, bo dieta keto jest naprawdę rewelacyjna, tylko że dieta keto to nie jest równoznaczne z jedzeniem cały czas mięcha i tłuszczu. Dieta keto to jest dieta przede wszystkim niskowęglowodanowa. W dodatku, jeżeli chodzi o węglowodany proste, bo są złożone węglowodany i oczywiście węglowodany proste. A więc w tym momencie chodzi o to, że błonnik, nieraz ludzie mi pytają, ci zwolennicy takiego prostego pojmowania diety keto, ale po co ten błonnik, do czego on tam służy? A do czego ci służy na przykład szczotka w domu? Do zamiatania podłogi na przykład. Ale błonnik jest pożywką naszych dobrych bakterii. Ale do czego te bakterie są? No i ręce można rozłożyć. Dalej. Gęstość składników odżywczych dla optymalnej funkcji komórkowej. Produkty roślinne to elektrownie składników odżywczych bogate w witaminy, minerały, przeciwutleniacze. Dosłownie elektrownie. Dlatego, że nas interesują elektrony w tym pokarmie. Te składniki odżywcze są niezbędne do funkcjonowania komórki i produkcji energii. Kiedy organizm otrzymuje potrzebne składniki odżywcze, może funkcjonować wydajniej, poprawiając poziom energii. W rzeczywistości jedno badanie wykazało, że osoby stosujące diety wegetariańskie otrzymywały większe spożycie niemal każdego składnika odżywczego, w tym błonnika, witamin A, C, E i kilku witamin z grupy B, a także wapnia, magnezu, żelaza i potasu. To mają w sobie przede wszystkim rośliny. Jeżeli uwzględnimy łańcuch troficzny odżywiania się, jest gleba, roślina i później zwierzę, człowiek. Zwierzę roślinożerca. Rośliny pobierają z gleby wszystkie składniki nieprzyswajalne dla nas ludzi. W procesie fotosyntezy pod wpływem promieniowania słonecznego wchłaniają te związki, przetwarzają je na postać przyswajalną dla nas ludzi, czy dla roślinożerców. I tak to się powinno odbywać. Ochrona antyoksydacyjna przed zmęczeniem. Jak już wcześniej wspomniano, produkty roślinne są pełne antyoksydantów, które zwalczają zmęczenie poprzez neutralizowanie wolnych rodników. Pamiętajmy, że wolne rodniki atakują każdą naszą komórkę dziennie około 10 000 razy. Wolne rodniki przyczyniają się do stanu zapalnego, uszkodzeń komórkowych, co prowadzi do zmęczenia. Nie mam tutaj w tej chwili pod ręką chyba jeden z moich książek. Lecznicza moc roślin, nowe wydanie zupełnie. No nie, akurat schowana jest gdzieś na półce.
Więc tam opisuje, pokazuje na ilustracjach, co to są wolne rodniki, jak działają antyoksydanty, jaki jest mechanizm neutralizacji wolnych rodników. Dalej. Zdrowe tłuszcze dla długotrwałego paliwa. Wiele produktów pochodzenia roślinnego, takich jak orzechy, nasiona, awokado, to doskonałe źródła zdrowych tłuszczów. Tłuszcze te zapewniają długotrwałe źródło energii, w przeciwieństwie do tłuszczów nasyconych, które mogą prowadzić do insulinooporności i zmęczenia. Kluczowe produkty pochodzenia roślinnego zapewniające długotrwałą energię, przyjrzyjmy się bliżej niektórym produktom roślinnym, które są szczególnie korzystne dla zwiększenia energii. Rośliny strączkowe to jest podstawa zrównoważonej energii. Strączkowe, w tym fasola, soczewica, groch, ciecierzyca, czyli cieciorka. To odżywcze supergwiazdy zapewniające doskonałą równowagę złożonych węglowodanów, błonnika i białka. Stabilizują poziom cukru we krwi i zapewniają powolne i stałe uwalnianie energii. Rośliny strączkowe będące podgrupą roślin strączkowych mogą zmniejszać ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego. Są również bogate w żelazo, które odgrywa kluczową rolę w produkcji energii, zapobiega zmęczeniu. Włącz do swojej diety różnorodne rośliny strączkowe, na przykład ciecierzycę, inaczej cieciorkę, czarną fasolę czerwoną. Fasola może pomóc w utracie wagi, zmniejszeniu obwodu talii. No, nie ukrywam, że uwielbiam w ogóle zupy fasolowe. W ogóle, jeżeli gotuję zupę, bo ja akurat gotuję, to gotuję bardzo często bez żadnych kości, bez żadnego mięsa. Czyli jak mówił świętej pamięci pan Niemen, bez żadnych zwłok zwierzęcych. Ale tam jest masa innych, oczywiście jest marchewka, pietruszka, seler, por, cebula, fasola, oczywiście wcześniej namoczona przynajmniej 24 godziny, jeden, maksymalnie dwa jakieś niewielkie ziemniaczki i tak dalej. To jest wszystko i gotuję to dość długo. I ta zupa w smaku jest genialna po prostu. Wiem, o czym mówię, bo to dowiedziałem się od tych, którzy jedli te moje zupy. Oczywiście musi być doprawiona, jakieś zioła i tak dalej. Dalej, zielone warzywa liściaste, azotany poprawiające przepływ krwi. Ciemnozielone warzywa liściaste, tak jak szpinak, jarmuż, e, powtórzenie tu jarmużu, są pełne witamin, minerałów przeciwutleniaczy. Zawierają również azotany, które w organizmie przekształcają się w tlenek azotu, poprawiając przepływ krwi, dostarczanie tlenu do tkanek. Tak, tlenek azotu NO, który rozszerza nam naczynia krwionośne. On się uwalnia w tak zwanym endotelium, czyli w warstwie naszych naczyń krwionośnych, ale uwalnia się jedynie wtedy, kiedy dajemy mu substraty do tego, żeby on powstawał, się uwalniał. Te zielone warzywa są również bogate w kwas foliowy, który odgrywa ważną rolę w metabolizmie energetycznym, a także może pomóc w zapobieganiu nowotworom. Dalej, pełne ziarna, stałe paliwo dla organizmu. Pełne ziarna, tak jak owiec, komosa ryżowa, brązowy ryż i produkty pełnoziarniste, zapewniają stały dopływ energii dzięki wysokiej zawartości błonnika. Mogą również pomóc zmniejszyć stany zapalne i poprawić zdrowie wątroby. Ale uwaga, od razu możecie spotkać się z takimi, ale proszę pana, te zboża zawierają fityniany na przykład i tak dalej. I tutaj słuchajcie, tak jak niedawno gdzieś tam na YouTubie oglądałem audycję na temat roślin, że przeszczaw i tak dalej, zawiera szczawiany. Zaraz, chce mi się czasami śmiać. Czy codziennie jemy szczaw? Czy codziennie jemy pełne ziarna, owiec, codziennie owsiankę na przykład? Czy codziennie jemy ryż? Może 2 razy w tygodniu ktoś tam zjada. A więc czy to jest nagminne? Chodzi o to, że to jest jedna z opcji. Więc powinniśmy mieć bogactwo na talerzu. Posłuchajcie, nasz genotyp jako człowieka różni się od genotypu goryla podobno w 2% zaledwie. Goryle nie jedzą mięsa. Mają w swoim jadłospisie około 300 różnych roślin.
Czy to znaczy, że codziennie zjadają 300 różnych roślin? Nie. One mają w tym szerokim jadłospisie. Jeżeli jednego dnia zjedzą może 5, może 6 rodzajów roślin, to jest wszystko. Ale jutro znajdą coś jeszcze innego, coś jeszcze i tak dalej. A więc około 300 roślin mają w swoim jadłospisie. Mają bardzo urozmaicony sposób odżywiania. Czyli na talerzu nie może być 20-50 produktów, tylko na talerzu mają się znaleźć 3, może 4 produkty naturalne, ale w długim okresie, miesiąca, powinniśmy mieć na przykład 200 różnych roślin. To daj Boże, żeby było 50. Unikaj rafinowanych zbóż, takich jak biały chleb i makarony, tak typu durum, czyli z pszenicy typu durum twardy, zawierającej dużo glutenu, ponieważ mogą one powodować gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi i prowadzić do spadku energii. Dodawaj do swoich posiłków w ciągu dnia różnorodne produkty pełnoziarniste. Ale pełne ziarno to jest na przykład nasiona też dyni, nasiona słonecznika. Orzechy i nasiona, zdrowe tłuszcze, długotrwała energia. Orzechy i nasiona, tak jak migdały, orzechy włoskie, siemię olniane, nasiona chia są doskonałym źródłem zdrowych tłuszczów, błonnika i białka, zapewniając długotrwałą energię. Pomagają również sytości, dzięki czemu dłużej czujesz się pełny. Siemię olniane jest szczególnie bogate w przeciwutleniacze i kwasy tłuszczowe omega-3, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu i kontrolowania stanów zapalnych. Jedzenie garści orzechów 5 lub więcej razy w tygodniu może pomóc w wydłużeniu życia. Dalej, owoce, naturalne cukry i zastrzyk antyoksydantów. Ja już mówiłem wcześniej o tym. Owoce dostarczają naturalnych cukrów do wytwarzania szybkiej energii, wraz z witaminami, minerałami i przeciwutleniaczami. Jagody w szczególności są silnym źródłem przeciwutleniaczy. Sama barwa, czarne jagody, jagoda kaukaska, borówka amerykańska i tak dalej, zawierają masę antocyjanów, które chronią mózg, które chronią, słuchajcie, naczynia nasze krwionośne i mogą poprawić funkcje poznawcze. Wybieraj całe owoce zamiast soków owocowych, o czym mówiłem, ponieważ zawierają więcej błonnika i mniej cukru. Jabłka mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie serca. Arbuz może korzystnie wpływać na krążenie krwi i regenerację po treningu. Dalej, kolorowe warzywa. Sam kolor o czym świadczy? Dlatego, że na przykład kolor żółty świadczy o tym, że są tam polifenole w postaci tak zwanej delfinidyny. Kolor czerwony to są inne składniki, na przykład beta-karoteny. Więc kolorowe warzywa, różnorodność składników odżywczych przeciwutleniaczy. Szeroka gama warzyw jest ważna dla ogólnego zdrowia i energii. Warzywa krzyżowe, takie jak brokuły, kalafior, brukselka, mogą pomóc zapobiegać nowotworom i chronić oczy. Słuchajcie, brokuły zawierają i kalafiory zawierają między innymi na przykład tak zwany sulforafan, substancję wybitnie antynowotworową. Słodkie ziemniaki, bataty mogą korzystnie wpływać na zdrowie wątroby. Pomidory mogą mieć również właściwości poprawiające nastrój. No przy okazji pomidory zawierają likopen. To jest bardzo ważne dla mężczyzn, jeżeli chodzi o prostatę, jeżeli chodzi o czynności seksualne. Dieta roślinna i kontrola poziomu cukru we krwi. Jedną z najważniejszych zalet diety roślinnej jest jej pozytywny wpływ na kontrolę poziomu cukru we krwi. Kładąc nacisk na bogate w błonnik, pełnowartościowe produkty roślinne, możesz utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, zapobiegając spadkom energii, poprawiając wrażliwość na insulinę. Jest to szczególnie korzystne dla osób zagrożonych cukrzycą typu 2, typu drugiego. Badania wykazały, że diety roślinne mogą poprawić kontrolę poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą, a nawet odwrócić chorobę. Ależ tak, tym bardziej, że ja akurat znam to na przykładzie kompleksowego programu wspomagania metabolicznego, gdzie są suplementy diety odpowiednio ustawione, kilka suplementów diety, żel aloesowy, kolostrum, minerały, specjalna mieszanka ziołowa,
probiotyk i tak dalej, kilka miesięcy i jest po cukrzycy. Jeżeli ktoś ma stopę cukrzycową, to niestety to trzeba już, tu już walka jest dłuższa. 9-12 miesięcy, ale wspaniale zabliźniają się rany, likwidowane są ubytki i tak dalej, i tak dalej. W rzeczywistości badania pokazują, że osoby na diecie roślinnej mogą mieć o połowę mniejsze ryzyko cukrzycy w porównaniu do osób jedzących mięso, bo mięso zakwasza. A zakwaszenie, czyli kwasica metaboliczna niskiego stopnia, jest promotorem insulinooporności, nadciśnienia, otyłości itd., itd. Ja wiem, bracia rodzeń mówią, jedzcie mięso, ale jakie mięso dzisiaj, kochani, otrzymacie? Ale przy okazji również bracia rodzeń mówią, że koniecznie do tych dań mięsnych trzeba brać koniecznie między innymi cytryniany. A po co? Żeby się odkwaszać. Wszystko. Nauka stojąca z energią odnawialną. Oto w jaki sposób odżywianie oparte na roślinach przekłada się na długotrwałe dostarczanie energii na poziomie komórkowym. Wydajny metabolizm glukozy. Błonnik w produktach roślinnych spowalnia wchłanianie glukozy, zapobiegając skokom i spadkom cukru we krwi. Dzięki temu komórki otrzymują stały dopływ energii przez cały dzień. Zmniejszona oporność, nie odporność, tylko oporność na insulinę. Dieta roślinna, szczególnie ta z małą zawartością tłuszczów nasyconych, może poprawić wrażliwość na insulinę, umożliwiając komórkom skuteczniejsze wchłanianie glukozy. Zdrowie mitochondriów. Produkty roślinne dostarczają niezbędnych składników odżywczych dla zdrowego funkcjonowania mitochondriów. A mitochondria to są elektrownie atomowe w naszych komórkach. Mitochondria to o właśnie, napisane tutaj. Mitochondria to elektrownie komórek zamieniające żywność w energię. Dieta oparta na roślinach zapewnia optymalne funkcjonowanie tych elektrowni. Redukcja stanów zapalnych. Diety roślinne są bogate w związki przeciwzapalne. Obniżenie przewlekłego stanu zapalnego, przepraszam, tutaj mi się rozjechało. Obniżenie przewlekłego stanu zapalnego jest kluczowe dla zapobiegania zmęczeniu, wspieraniu ogólnej energii. Lepsze dostarczanie tlenu. Produkty roślinne bogate w azotany, takie jak warzywa liściaste i buraki, poprawiają przepływ krwi, dostarczanie tlenu, co prowadzi do zwiększenia poziomu energii. Produkty typu cukier, mięso i tak dalej są bardziej, powiedziałbym, gęste. Zawierają mało tlenu. Natomiast produkty roślinne są jakby mniej znaczy zaraz, bo się może zakałputkałem. Produkty typu cukier, mięso są bardziej gęste, zawierają mniej tlenu. Produkty roślinne są mniej gęste, zawierają więcej tlenu. Praktyczne wskazówki dotyczące przejścia na dietę roślinną w celu uzyskania energii. Zacznij stopniowo. Nic na łapu capu, żadnej rewolucji. Żadna rewolucja nigdy w życiu niczego nie zrobiła. Ewolucja. Zacznij od włączenia do swojego tygodnia większej ilości posiłków roślinnych, stopniowo ograniczając spożycie produktów zwierzęcych i przetworzonej żywności. Skup się na pełnowartościowej żywności. Stawiaj na pełnowartościową, nierafinowaną żywność roślinną, taką jak owoce, warzywa, rośliny strączkowe, pełne ziarna, orzechy i nasiona. Zaplanuj swoje posiłki. Posiadanie planu posiłku może ułatwić trzymanie się diety roślinnej. Eksperymentuj z przepisami. Wypróbuj nowe przepisy i odkryj pyszne sposoby na włączenie większej ilości opcji roślinnych do swojej diety. Dbaj o nawodnienie organizmu. Pij dużo wody w ciągu dnia, aby wspomóc swój organizm w utrzymaniu energii ogólnego stanu zdrowia. Woda oczyszcza, woda rozcieńcza kwasy, woda rozpuszcza różnego rodzaju złogi, woda transportuje. Bądź cierpliwy. Twojemu organizmowi może zająć trochę czasu przyzwyczajenie się do nowego sposobu odżywiania, a więc bądź cierpliwy i konsekwentny. Na początku możemy się nawet czasami gorzej czuć, ale warto te koszty ponieść. Długoterminowe korzyści poza zrównoważoną energią. Zobowiązanie do diety roślinnej wykracza poza stałą energię. Oferuje szeroki zakres długoterminowych korzyści zdrowotnych, w tym
Zmniejszone ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych, tak jak choroby serca, cukrzyca typu 2 i niektóre rodzaje nowotworów. Zarządzanie wagą. Diety roślinne są często mniej kaloryczne i zawierają więcej błonnika, co może pomóc w zarządzaniu wagą. Poprawa zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Diety oparte na roślinach mogą obniżyć ciśnienie krwi, poziom cholesterolu i ryzyko chorób serca. Tu z tym poziomem cholesterolu, bo dlaczego rośnie poziom cholesterolu? Bo naczynia krwionośne stają się kruche, to cholesterol LDL łata te braki, zakleja te dziury jak cekol i tak dalej, ale przy okazji utlenia się, bo w organizmie nie ma antyoksydantów i dopiero złogi utlenionego LDL cholesterolu dają nam po prostu, stwarzają problemy. Poprawa zdrowia mózgu. Przeciwutleniacze zawarte w produktach roślinnych mogą pomóc chronić mózg przed uszkodzeniami. Dłuższa żywotność. Osoby, których dieta opiera się głównie na produktach roślinnych, żyją dłużej. Mówię o statystyce, a nie o pojedynczych przypadkach, bo ktoś napisze, a mój dziadek ma 98 lat, przez całe życie jadł mięso, pił wódkę i tak dalej. Zaraz, czy jadł mięso codziennie? Czy pił wódkę codziennie? Ja mogę powiedzieć o doświadczeniach moich dziadków, rodziców mojej mamy, już nieżyjących. Dziadek ciężko pracował fizycznie, babcia była gospodynią domową, kurki, krowa, ogród, pole i tak dalej, i tak dalej. Jak raz w tygodniu było mięcho, to było wszystko. I czasami do obiadu pamiętam, babcia ugotowała jakiś dobry obiad, niekoniecznie z mięsem, to dziadek mówił, matka, do takiego obiadu to nie dasz mi coś. Więc babcia się wówczas oburzała, jak ja tam ci zaraz dam tutaj i tak dalej. No matka, no daj kielicha. No to babcia stawiała i dziadkowi i sobie, pamiętam, to byłem smarkaczem, wypijali po 25 gramów, załóżmy wódki, to było wszystko. Ale to się zdarzało raz na jakiś czas. Dobrze, pora na wnioski. Uwolnij swoją naturalną energię dzięki roślinom. Jeśli szukasz stałego, zrównoważonego źródła energii, odpowiedź może leżeć w odżywianiu roślinnym, skupiając się na pełnowartościowych, nierafinowanych produktach roślinnych, możesz ustabilizować poziom cukru we krwi, czyli glukozy, zmniejszyć stan zapalny i odżywić organizm składnikami odżywczymi, których potrzebuje, aby się rozwijać. Przejście na dietę roślinną to podróż w kierunku większej energii, lepszego zdrowia i zwiększonej długowieczności. Wprowadzaj małe zmiany. Odkrywaj nowe pokarmy i korzystaj z mocy roślin, aby zasilać swoje życie od wewnątrz. I to jest wszystko, kochani. Ja tylko tutaj jeszcze dodam, że wstępczo mówi niemiecki lekarz dr Wolfgang Aurer, sama zmiana odżywiania już dzisiaj jest, no niestety, kochani, mało wystarczająca. Trzeba niestety korzystać z suplementacji, dokładnej suplementacji wieloskładnikowymi, naturalnymi suplementami diety, nie pojedyncza witamina B1, B2, B3, witamina A i to i tamto, bo wówczas, gdybyśmy chcieli to wszystko robić, to na stoliku stałoby 30-40 słoiczków, buteleczek i jak to brać w ogóle? Więc trzeba robić to na bazie wieloskładnikowych suplementów. Na przykład, jeżeli jest kolostrum, które zawiera przebadanych już ponad 250 związków, a naukowcy mówią, że kolostrum zawiera nawet może 500 czy 800 różnego rodzaju substancji. Jeżeli to jest żel aloesowy, to już przebadano w żelu aloesowym 250 substancji. To tylko przykład wieloskładnikowych, naturalnych po prostu produktów. Zatrzymuję udostępnienie. Kochani, a więc widzimy, o co chodzi z tą dietą roślinną. Czy to znaczy, że ci, którzy jadają mięso, to są w gorszej sytuacji? Nie. Chodzi tylko, że jeżeli ktoś się przyzwyczaił jeść mięsko, niech je. Tylko nie przesadzać. Nie śniadanie, obiad i kolację. Śniadanie, obiad, kolację dzień w dzień. W dodatku, jakie mięso, jakie wędliny. Czym są dzisiaj karmione świnki na przykład? Czy na normalną paszą? Moi rodzice mieli świnki, hodowali. Była osypka, były ziemniaki, były liście, były różnego rodzaju chwasty.
Czyli lebioda pokrzywa, były obrywane liście buraków i to był naturalny pokarm. A dzisiaj czym są te świnie karmione? Paszą przemysłową. Co w tej paszy jest? I w dodatku świnka nie ma gruczołów potowych, nie wypaca. Czyli te toksyny, które są w niej, zachowują się w mięsie. Proste. A więc jest problem. Jeżeli świnki to zjadają, to w nich te toksyny się kumulują. Natomiast w roślinie jest mniejsza kumulacja. Od tego trzeba też zacząć. I oczywiście trzeba dobrze byłoby wybierać gdzieś naprawdę fantastyczne, zdrowe produkty, o ile mamy takie możliwości. Natomiast w innych przypadkach musi być suplementacja. No słuchajcie, ja ciągle mówię o tym, dlatego że nie ma innej możliwości. Moja zasada jest prosta. Odżywiaj się normalnie, czyli tak jak możesz, ale braki uzupełnij suplementami. Oczyszczaj się, odkwaszaj się. Pij czystą wodę. Uprawiaj gimnastykę 5 minut rano. 5 minut każdy może znaleźć, tylko trzeba chcieć. Oddychaj, częściej jeźdź po prostu i chodź do lasu. Na jakieś spacery, oddychaj. Głęboko, wolno, z powstrzymywaniem oddechu. Czyli głęboki wdech, ale wydech długi. Zatrzymać to powietrze przez dłuższy czas, żeby w nas powstał również dwutlenek węgla, który jest niezbędny do przyswojenia tlenu. To jest tak zwany efekt Bora. Kiedyś może zajmiemy się tym. Okazuje się, że bez dwutlenku węgla niemożliwe jest przyswajanie tlenu. No i tak to jest, kochani. I to byłoby na tyle dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Wszelkiego dobra Wam życzę. Wiecie doskonale o tym. To nie jest tylko jakaś ściema marketingowa, uchowaj Boże, bo byłbym wówczas nieuczciwy, byłbym kłamcą względem samego siebie nawet. E, Jeżeli audycja Wam się podobała, proszę o lajki, proszę o subskrypcję, proszę o przesyłanie linków do tych moich audycji dalej i dalej. Przypomnę jeszcze raz, a więc wrzutka marketingowa, reklamowa. Na mojej stronie www.januszdabrowski.pl można zakupić tą książkę. To jest niewielka pozycja, ile to są? 100, łącznie 116 stron, plus w komplecie paseczki. Poszperajcie. Strona www i tak dalej. Na górze sklep, klikniecie, ukażą się książki, tam znajdziecie. Tylko trzeba to po prostu prześledzić. Sprawa załatwiona. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do następnego spotkania. Papatki.